Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Z jednej strony świat dorosłych, ale jak ten świat zmian i przyjazdu do Polski widzą dzieci. No właśnie, no to zapytamy najtrudniejszych rozmówców zwykle w każdej rozmowie, bo szczerych można by powiedzieć do bólu. Ze mną jest Basia i Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy przyjechaliście do Polski lat temu dokładnie 4. I jak ty wspominasz to swoje, Michał, życie na Białorusi? Tam miałeś kolegów, chodziłeś do jakiejś szkoły, czy do jakiejś przedszkola? Jak to wyglądało? Nie, chodziłem parę razy do przedszkola, ale potem mama jakby mnie usunęła z przedszkola, bo ja płakałem od razu po wyjściu. Czyli nie lubiłeś chodzić do przedszkola, jak większość dzieci. Ja też nie lubiłam chodzić do przedszkola, więc luz. Jesteśmy tutaj zgodni, tak? Czy mogę powiedzieć? No bo tam nas, kiedy my nie jedliśmy obiadu i nie chcieliśmy, to tam nas w talerz pchali głową, żeby tak zjadłem. Czyli zmuszali cię tam do jedzenia. A co fajnego pamiętasz? W ogóle pamiętasz, jak mieszkaliście na Białorusi? Jak tam było mieszkanie swoje? Tak, fajne mieszkanie było. Władek, ja pamiętam, że Władek, tam był mój kolega, najlepszy przyjaciel. Czyli przyjaźniłeś się z Władkiem? Tak. A co robiliście razem najczęściej? No wszystko. Bawiliśmy się na placu zabaw, bawiliśmy się w jego domu, nocował u mnie, nocowałem u niego. No tęsknisz czasem za nim? Najlepszym przyjacielem. A tęsknisz czasem za nim? Słucham? Tęsknisz za nim czasem, czy to Tak, już masz... bardzo tęsknię. A ty jeździsz tam czasami do dziadków, jeździłeś, prawda? Tak, jeździłem. I miałeś szansę się z nim spotkać, czy dziadkowie gdzie indziej mieszkają i tak nie bardzo? Oni daleko mieszkają. A Basia, a ty pamiętasz? Co ty tam pamiętasz z tej Białorusi? Fajnie było, że u nas w domu była huśtawka. Miałaś wielką huśtawkę w domu? Na przejściu mieliśmy huśtawkę i do podciągania się i tak. Czyli bardzo duże to mieszkanie było. Teraz macie mniejsze. Nie, mamy większe. Też macie większe. A jest huśtawka? Nie ma. No to trzeba z mamą ponegocjować, nie? Basia, Wtedy mieliśmy w Białorusi kota. kota mieliście też? Tak. Buffy nazywał się. I kot został? Nie, Nie, on Oddali pojechał go. do innej rodziny. A tutaj macie jakieś zwierzątko? nie. Nie mamy. No ale będziecie mieli pewnie, jak będziecie A chcieli. chciałbym mieć A co byś chciał mieć? kotka. Ja chomika. Ty chomika byś, Basiu, chciała mieć. Kotka szarego, bo on jest najlepszy tam. Ale taki zwykły dachowy kotek, czy ma być dużo sierści? Nie, może być trochę sierści. A Basia, chomik jaki kolor ma mieć? Chomika? Chomiczy? Po prostu ma być... Szary. Szary chomik, dobra. Szary kot, szary chomik. Chomik.
To może jakoś też coś się uda. A powiedzcie mi, no, wy mówicie w ogóle po rosyjsku albo po białorusku? Tak, mówię po rosyjsku i rozumiem białoruski i ukraiński. Ja też. Ty też mówisz, Basia? Tak. No to już 3 latka, jak przyjechałaś do Polski. Od 3 latka mówię po polsku. Bo ty po polsku, ale coś pamiętasz z rosyjskiego też, czy nie? Pamiętam. Czy wy wiecie w ogóle, dlaczego wy z tej Białorusi tu do Polski przyjechaliście? No bo mama tak chciała i tutaj fajnie tam. Wszystko dobrze. A mama wam czasem mówiła, jak tam teraz jest na Białorusi, jak było? Nie. Czyli Babcia nam mówi, A co babcia wam mówi, że jak jest? że tam żołnierze rosyjskie chodzą. Czyli tutaj jest fajniej. Czołgi też chodzą. Czołgi? Tak. A czasem myślicie o tym, żeby tam wrócić? No do babci, do swojego najlepszego przyjaciela, tak. No ale na razie, póki są te Do czołgi... moich kuzynek. Ty masz kuzynki jeszcze tam, super. No też mam kusyna. Czyli no tak, jesteście rodzeństwem, to A macie nie raczej... jednego. Dobrze, ale macie wspólnych kuzynów jako rodzeństwo. Czyli wy rozumiecie, że tam na razie nie można wrócić, bo tam nie jest bezpiecznie, tak? Tak, Z opowieści babci. A tutaj w Polsce, ty, Michał, chodzisz do szkoły, tak? Tak, do 56. A do której klasy? Do 4 A. O, i jak ci jest w tej szkole polskiej, powiedz mi? No fajnie, bardzo fajni przyjaciele. Koleżanki, koledzy pomagają mi. A ty się polskiego dopiero tu uczyłeś? Jak poszedłeś już do szkoły, mówiłeś po polsku? No, po miesiącu albo po 2 tygodniach. To bardzo szybko. No. No to strasznie szybko się języków uczysz, to dobrze. A w klasie masz osoby, które są na przykład z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z innych państw? No, jeden kolega z Ukrainy nazywa się Wadym. No, koleżanka z lata i koleżanka... Już nie pamiętam. Ale masz, tak? Masz innych kolegów i koleżanki. Ale powiedz mi, jak to jest? Czy inni chłopcy i dziewczyny jakoś dali ci odczuć, że ty jesteś z innego państwa, czy nie? Czy czasami się z tym spotkałeś, że ktoś tak powiedział? Basiu, wafelek, rozumiem. Mniejsze gryzy. Poczułeś czasem, że ktoś ci, nie wiem, powiedział coś niemiłego, że ty jesteś z innego państwa, czy nie? No, powiedział jeden chłopiec, nazywa się... Nie mów może, jak się nazywa, tylko powiedz, co powiedział. Powiedział, że ty jesteś z Ukrainy, wywalaj na swoją Białoruś, tam coś ratować swoje państwo. I jak ty myślisz o takich ludziach, co takie rzeczy mówią? No, po prostu z nimi rozmawiam. Ale co sądzisz, że oni mają wiedzę na temat tego i empatię, czy raczej są nie w porządku, tak mówiąc? Są nie w porządku. A jeżeli by na Białoruś przyjechał ktoś z Polski i potrzebował pomocy i musiał wyjechać z Polski, to byś do kogoś też tak powiedział, że ty jesteś Polakiem i idź sobie do swojego Ja kraju? bym nie powiedział tak. Nigdy. Basia, a ty chodzisz teraz gdzie ty chodzisz, powiedz mi? Do zerówki. Do zerówki już chodzisz. Obok szkoły 56. O, czyli jesteś obok brata. I jak w tej zerówce ci jest? Fajnie. A co jest fajnego w zerówce, powiedz mi? Że mam 6 koleżanek. Masz koleżanki, cudownie. A chłopaka 6. masz? No coś mi mama zdradziła, że ty nawet masz sympatię jakąś. Mamo, no mówiłem ci to nie mówić. Dobrze, zostawimy to. Nie będziemy poruszać sfery związkowej. Czyli masz 6 koleżanek, tak? Cicho. A jak ci się w ogóle chodzi do szkoły? Lubisz? Nie za bardzo. No to zrozumiałe. A powiedz mi, Basia, co najbardziej lubisz robić w ogóle? Rysować. Rysować. I co najczęściej rysujesz?
to powiedzieć. Rumy, Zoe i Mirę. Kogo? Rumy, Zoe i Mirę. A co to jest? Hank Tris. Pop Demon Hunters. To są jakieś takie lalki, tak? Nie, to są z filmu takiego. Aha, czyli ale ładnie rysujesz. Bo wy macie też jakieś fajne hobby. Wy tutaj możecie sobie realizować hobby, bo ty pływasz, Michał, prawda? Tak, pływam. Ale to chodzisz do jakiejś drużyny pływackiej, czy jak to wygląda? Do klasy pływackiej. O, a jak na zawodach pływackich? Jeździsz na takie zawody? No, jeżdżę. A lubisz pływać? Lubię pływać bardzo. No proszę. Nie masz tak dużo energii. A ty, Basiu, co lubisz robić? Bo ja słyszałam, tu doniosły mi ptaszki, że ty śpiewasz i tańczysz. Nie śpiewam. Wiedziałam, tańczysz. Czy gimnastykę trenujesz? Uwielbiam iść na basen. Też na basen? Czwartek. Dobrze, a co lubisz robić? Bo ty masz jakieś fajne hobby też. Jeździsz, dzisiaj też masz jakieś zawody, tak? W czym one będą? Jasełka. Jasełka masz dzisiaj, to nie są zawody. Ale co robisz w wolnym czasie? Bo chodzisz po szkole na jakieś zajęcia, prawda? Tak. To co to jest? Na piłkę, na rytmika jeszcze chodzę Na co chodzi Basia jeszcze, Michał, no? Ja wiem. No mów. Chodzi teraz na pływanie, na gimnastykę i Na jeszcze na rysowanie do niej koleżanka i do niej koleżanka przychodzi do domu. A udaje się, że ona mi uczy malować, a ja ją. O, zamieniliście się rolami. Uczeń przerósł mistrza. Basia, a jak jest z gimnastyką? Lubisz chodzić na gimnastykę? Nie. Aha, no dobra. A jak ci idzie na tej gimnastyce w ogóle? Nieźle. Nieźle? No dobrze, a jak wy w ogóle lubicie tutaj spędzać czas, powiedzcie mi? Co lubicie najbardziej robić? Michał, bo ty lutujesz, prawda? Lutuję, programuję na drukarce coś tam. Czyli masz drukarkę 3D, lutujesz też. A skąd ta pasja do lutowania ci się wzięła? Bo chciało mi się lutować. Chciało ci się po prostu lutować i zacząłeś lutować. Spróbowałem jeden raz i potem zrozumiałem, że fajnie dla mnie jest lotowanie. I co ty konstruujesz za pomocą tej lutownicy? No różne rzeczy. Na przykład samochodzik, jakieś pojazdy, jakieś rzeczy, tak? Ale ty też z kimś to robisz, prawda? No, robię. A jest człowiek, z którym razem sobie lutujesz. A powiedz mi, Michał, jak twoje w ogóle po szkole życie wygląda? Jak ty funkcjonujesz? Co ty robisz po szkole najczęściej? No, uczę się do szkoły i powtarzam wszystko. Cały czas się uczysz, a nie masz na podwórko chodzisz? Nie, no chodzę na podwórko też. Czyli masz też zajęć dużo, no bo to i pływasz, tak, i chodzisz na podwórko, a kolegów masz? Tak, mam kolegów. Tak? A jakichś fajnych? Tak. I co sobie wspólnie lubicie robić najbardziej? No gdzieś chodzić na podwórko, bawić się z nimi, w piłkę nożną grać. A Basiu, a ty co najbardziej z koleżankami lubisz robić? No powiedz mi. A odwróć się tutaj do mnie, żeby cię, no tam takie oczka są, które nas nagrywają. Co ty najbardziej lubisz, Basiu, robić? Kolorować. A z kim najbardziej? Ty masz tyle energii, że ja sobie tak nie wyobrażam, że siedzisz i tak długo kolorujesz. Nie robisz figur gimnastycznych w domu? Nie. Słyszałam, że ostatnio firanka sama spadła z okna. No i znowu jest skarga do matki. Ale trenujesz sobie w domu, to nic się nie stało. Jak się trenuje, to czasami coś się jakoś wydarzy. Sobie robisz figury gimnastyczne? Nie, tylko lubię gwiazdy. A, gwiazdy robisz, tylko to nie, to jest w porządku. Zupełnie. Koło też. No mamo, przestań tańczyć. No widzisz, mama tańczy, bo ty też lubisz tańczyć. Mama mi kiedyś opowiadała, że ty lubisz A tańczyć. mogę pokazać medali?
medale chcesz nam pokazać? No dobrze, to zaraz pokażemy. Ja wstanę, wiesz, zrobimy tak. Ja wstanę i to są Twoje medale? 6. Tak. Matko Basia, no to cudownie. I za co są te medale? Łaj. Przepraszam. Proszę, nic się nie Z stało. No. basena, z gimnastyki, z gimnastyki, z gimnastyki, z gimnastyki. Basia? Z basena, z gimnastyki, z gimnastyki, z gimnastyki, z gimnastyki. No to gratuluję Ci, Basiu. A jesteś dumna z tych medali? Z gimnastyki. Z gimnastyki jesteś dumna, słyszę, ale czy jesteś w ogóle, lubisz te medale dostawać? Tak. A jak wygrywasz, to jak się czujesz? Fajnie. A jak przegrywasz? To wtedy ja po prostu tak się złoszczę, że zaczynam krzyczeć. A, no to opanujesz to, bo czasami w życiu będziemy przegrywać. Samo, mamo, wiesz. Michał, a powiedz mi, jak w ogóle, bo wy jesteście jeszcze, no Basia miała 3 lata, jak tutaj przyjechaliście, to byłeś troszeczkę starszy. Pamiętasz... 3 lata też. Słucham? O 3 lata byłem starszy. No, byłeś starszy o 3 lata, więc 6 i 3. No ale ty też więcej pamiętasz, tak? A kiedykolwiek ktoś z dziadków czy rodzice rozmawiali z wami, opowiadali, co to jest w ogóle wojna? Nie, w szkole nam mówią. W szkole wam mówią, tak? A Basia, ty jesteś jeszcze za malutka trochę, chociaż już jesteś, widzę, medalistką 6-krotną. Wy jeździcie, odwiedzacie czasem tam dziadków. I co jest najfajniejszego z takiej spojrzenia dziecka? Co jest najfajniejszego u dziadków na Białorusi? Latać po ogrodzie. O, dziadkowie mają ogród i ty możesz tam biegać, tak? A jaka ulubiona jest twoja potrawa tam? Do jedzenia co lubisz, jak babcia zrobi? Arbuza. O, no to babcia nie robi, arbuzy rosną, ale są dobre. A ty, Michał? Robi Ma babcia kaszę. moja ogród. Tak, ma ogród? A Robi kaszę. Robię, najbardziej u babci lubiłem naleśniki. jakieś zwierzątka babcia ma? No. Pieska. Kurczaczki. I kurczaczki ma babcia. Kurczaczków ktoś nam ukradł. Lis chyba. Słuchajcie, a o czym wy marzycie, Michał? Jak ty sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Jakbyś miał taką... Oglądałeś Harry'ego Pottera? No, No masz czarodziejską różdżkę. Puch! I możesz wszystko wyczarować. Co byś wyczarował? Dostajesz różdżkę. żeby babcia tutaj przyjechała i nigdy nie wracała na Białoruś. Czyli chciałbyś wyczarować sobie I babcię. kolegę Tak? I swojego, żeby tutaj się teleportował i nigdy nie pojechał na Białoruś. Czyli chciałbyś, żeby był tu przyjaciel i babcia i czego byś jeszcze? Co byś wyczarował? No masz różdżkę, wszystko możesz. No, wyczarowałbym wielki dom z ogrodem. I kotka. I kotka też. Nawet 2. Basia, a ty dostajesz czarodziejską różdżkę. Masz, proszę, masz, wręczam ci. Co wyczarowujesz? Żeby moja rodzina zawsze była razem. Pięknie. I jeszcze Basia. Chomika. Chomika. Dobra, chomika. A jeszcze chcę trzecie. Dawaj. Żeby ja byłam siostrą mojej koleżanki. O, to by było skomplikowane, ale masz to piękne marzenie, żeby twoja rodzina zawsze była razem, bo twoja rodzina jest cały czas razem i wszyscy się bardzo kochacie, bo ja znam twoją rodzinę i to marzenie, Basia, to na pewno się spełni. Nie wiem, czy uda się być siostrą swojej koleżanki, ale no będziemy o tym marzyć. Dobrze, słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję za to, że wytrzymaliście tu w ogóle na tych krzesłach i tak Nie długo. chcę jeszcze rozmawiać. Chcesz jeszcze porozmawiać? A co byś chciała jeszcze nam powiedzieć? Że chcę znowu pojechać do Disneylandu. A, chciałabyś do Disneylandu pojechać? No Ale widzisz. ja chcę jeszcze raz. Tylko do
amerykańskiego. Okej, Do Ameryki Północnej. to zobacz. To miałaś tą naszą różdżkę od spełnienia marzeń, czyli marzeniem Basi jest, żeby wszyscy razem rodziną pojechali do prawdziwego Disneylandu, nie do Euro pod Paryżem, tylko do Disneylandu. Basiu, z pewnością to marzenie też się może spełnić. Także już Wam dziękuję, tak? I żeby te wszystkie marzenia Wam się mocno spełniły. Dzięki serdecznie.